Hej moi kochani, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie, z tej strony Merlin i witam was w pierwszym odcinku długo oczekiwanej serii z Discord.js. Dużo się zmieniło i nareszcie przyszedł czas, aby rozpocząć nową serię, ponieważ tworzenie botów zostało w zasadzie kompletnie odwrócone o 180 stopni i tworzy się je dość inaczej. A więc zaczynajmy. A więc to, co sobie na początku powiemy, to, że będziemy pisać właśnie tego bota w Discord.js, czyli w JavaScriptie. A więc dla osób, które nigdy z tym nie miały wspólnego, ta seria może się wydawać dość trudna, ale polecam wam spróbować, bo możecie się dużo fajnych rzeczy nauczyć. Dla właśnie osób, które kompletnie nie mają pojęcia w ogóle, czym są zmienne i nigdy wcześniej nie programowały, będę wam raczej polecał inną serię, której aktualnie jeszcze nie ma, ale możliwe, że jeżeli oglądacie ten materiał później, to po prostu już ta seria wyjdzie. Zawsze możecie sprawdzić opis, bądź mój kanał, zasubskrybować i wtedy tam możecie poszukać tej serii. Będzie to seria dla osób, które kompletnie, tak powiem, nie miały wcześniej przygód z programowaniem, a ta seria bardziej wymaga chociaż podstaw JavaScript. Jednakże zawsze możecie spróbować, bo się czegoś możecie ciekawego nauczyć. A więc na początku ja sobie tutaj przygotowałem już programy, które będą nam potrzebne, więc zaczniemy od programu VS Code. Jest to, słuchajcie, edytor tekstowy, a w zasadzie nie tylko co edytor tekstowy, co cały tak zwany IDE, czyli mamy tutaj też różne takie rzeczy jak IntelliSense, czyli podpowiadanie po prostu kodów. Jeżeli na przykład użyliśmy już jakąś funkcję, to będziemy chcieli, zadeklarujemy sobie jakąś funkcję czy zmienną, to potem po prostu jeżeli będziemy chcieli użyć tej zmiennej, to od razu nam program podpowie. Tutaj mamy opcję uruchamiania i debugowania, czyli uruchamiania i naprawiania naszego kodu. Mamy wbudowaną funkcję Gita i możliwość rozszerzeń. Rozszerzenia to jest tak w zasadzie ta wisienka na torcie, bądź można powiedzieć główna funkcja, która sprawia, że VS Code jest tak bardzo dobrym narzędziem do programowania. Warto to też powiedzieć, że jest darmowym narzędziem i dlatego też między innymi z niego będziemy korzystać. Inne narzędzia, które mogę też polecić, które możecie korzystać, to jest na przykład PHP Storm i to też jest właśnie taki dobry program typu VS Code, jednakże nie jest darmowy, dlatego my z niego korzystać nie będziemy. Ale Discordowego bota nie musicie pisać w takim programie. Możecie pisać go też w zwykłym notatniku, jednakże notatnik, jak wiecie, nie ma nawet wyświetlenia, która linijka jest. Tak jak tu widzimy, mamy tutaj pokazane, która jest linijka. Nie ma takiej fajnej listy, która nam podpowiada, które funkcje możemy użyć, bądź które mamy już zadeklarowane, co sprawia, że tworzenie kodu jest, że tak powiem, dużo trudniejsze, ale nie jest to niemożliwe. Dobra, a więc nasza seria będzie polegała właśnie na VS Code i ten program sobie pobierzemy. Ja generalnie serię będę prowadził częściowo na komputerze Windows, częściowo na komputerze Mac. W zależności od tego, gdzie aktualnie będę miał możliwość nagrywania, wtedy będę nagrywał właśnie albo na Windowsie, tak jak teraz, albo na komputerze macOS. Jednakże to wszystko, co robię, będzie działać jak i na Macu, jak i na Windowsie, tak jak i na Linuxie, więc z tego się nie musicie w żaden sposób obawiać. Dobrze, a więc na początku przechodzimy sobie na stronę visualstudio.com i co jeszcze dodam, że wszystkie linki, które użyłem w odcinku, będą w opisie. I może jeszcze zachęcę was do subskrypcji i zostawienia kciuka w górę, ponieważ to mnie motywuje i sprawia, że będą kolejne poradniki pojawiały się na tym kanale. Co jeszcze mogę powiedzieć, to, że zachęcam was na moją stronę magictime.com, na której będę publikował darmowe oraz płatne materiały, które nie będą na platformie YouTube. Dobrze, a więc klikamy sobie w niebieski przycisk, aby pobrać właśnie tutaj wersję sobie VS Code. On nam się w lewym dolnym rogu będzie chciał pobrać, sam się pobierze i tutaj możemy sobie go zainstalować, klikając dalej. Ja tego robić już nie będę, ponieważ już mam. Jeżeli nie wiecie też, jak dokładnie zainstalować VS Code, zachęcam was do zobaczenia na mój poradnik, jak zainstalować VS Code, bądź kliknięcia w linku na karcie, gdzie też właśnie się ten poradnik teraz wyświetla. Dobrze, a więc wiemy, że będziemy potrzebować edytor żebyśmy mogli sobie pisać i edytować pliki. Dodatkowo będziemy korzystać z biblioteki Discord.js. Biblioteka ta jest to zbiór różnych funkcji, dzięki któremu programowanie Discordowego bota będzie dużo bardziej prostsze i przyjemne dla nas, ponieważ komunikacja z systemami Discord może wydawać się w niektórych miejscach, szczególnie dla osób początkujących, dość skomplikowana, a taka biblioteka Discord.js nam bardzo w tym pomoże. Dobrze, a więc w tym celu przechodzimy sobie na stronę Discord.js, link oczywiście w opisie i tu będziemy musieli zobaczyć, co będziemy musieli zainstalować oraz jakie narzędzia nam będą potrzebne, aby jeszcze programować Discordowego bota. W tym celu klikamy sobie dokumentację u góry i na samej górze już widzimy, że będziemy potrzebować Node.js. Node.js jest to serwer, dzięki któremu będziemy mogli naszego bota wystartować. Dodatkowo powiem, że tutaj na tej stronie będziemy mieć napisane, jaką minimalną wersję Node.js będziemy potrzebować, aby nasz bot działał poprawnie. W tym wypadku jest to wersja 16.9.0 albo nowsza. I to też będziemy sobie musieli zainstalować. My sobie nie będziemy instalować wersji 16, tylko wersję
18. I co bym chciał jeszcze dodać? Ważne jest to, abyście, jeżeli mamy teraz ten poradnik, używali tej samej wersji, którą ja mam, ponieważ jeżeli użyjecie nowszej wersji, to wtedy może coś nie działać. No dobrze, a więc w tym celu przechodzimy sobie na stronę Node.js i tutaj mamy wersję Node.js 18.16.LTS. Mamy też wersję 20.00, jest to wersja current, jednakże ta wersja może posiadać błędy, które jeszcze nie są naprawione. Jest to tak zwana wersja najnowsza z najnowszymi dodatkami. My sobie zainstalujemy wersję LTS, klikając lewy przycisk myszki na ten zielony przycisk po lewej. Jeżeli natomiast będziemy chcieli mieć inne wersje, klikamy Other Downloads. Tutaj widzimy, mamy inne systemy operacyjne. Zjeżdżając niżej, klikając All Download Options i usuwając z nagłówka aktualną wersję, zobaczymy wszystkie możliwe wersje do instalacji. No dobrze, następnie instalujemy sobie Node.js. Jeżeli nie wiecie, jak zainstalować Node.js, zachęcam do kliknięcia linku w karcie, bądź do wejścia na mój kanał i poszukania poradniku samemu, ponieważ tak jest. Dobrze, teraz pokażę Wam dodatkowy program, dzięki któremu będziemy mogli mieć kontrolę wersji naszego bota. Jest to Git. Git jest to system właśnie kontroli wersji, dzięki któremu, jeżeli na przykład wydamy wersję, przykładowo 1.0, będzie to wersja startowa naszego bota i potem wprowadzimy nową funkcję, wtedy nadamy jej nową wersję, czyli na przykład wersję 1.1. Przykładowo, jeżeli na przykład nasz bot będzie miał nową komendę, to wtedy zwiększymy tą wersję do wersji 1.1. Ale później w dalszym rozwoju naszego programu okaże się, że mamy jakiś błąd, którego nie jesteśmy w stanie naprawić i nie jesteśmy w stanie go w żaden sposób zlokalizować. Wtedy byłby normalnie wielki problem. A dzięki narzędziu Git możemy bez problemu przywrócić poprzednią wersję naszego kodu i kontynuować dalej pracę. Bądź możemy też zrobić też wiele innych rzeczy, jak na przykład współpraca z innymi programistami, jeżeli pracujecie nad tym samym projektem, bądź możecie po prostu zobaczyć, jaka jest różnica między wersją jedną a wersją drugą. No dobrze, w tym celu możemy sobie pobrać Git. Link oczywiście w opisie i tutaj mamy wersję Download for Windows. Jeżeli macie Windowsa. Proces instalacji tak samo jak w innych programach przebiega. Dobrze, ja sobie to zamknę. A więc Git Desktop jest to graficzna reprezentacja systemu kontroli wersji. W skrócie, normalnie mamy tylko opcję command line, czyli po prostu, jeżeli sobie uruchomimy konsolę, to w tej konsoli wpisujemy po prostu polecenia typu git coś tam, git status i tak dalej i musimy te wszystkie komendy ręcznie wpisywać, co nie dla każdego początkującego może być fajną opcją, a dzięki GitHub Desktop możemy sobie właśnie graficznie widzieć dokładne zmiany i w zasadzie nie musimy nic pisać, nic znać na pamięć, ponieważ tutaj wszystkie opcje są. Ja Wam pokażę może, jak wygląda GitHub Desktop i tutaj widzimy, mamy różne opcje i różne polecenia, które normalnie musielibyśmy pamiętać i wpisywać ręcznie do konsoli, co po prostu sprawiłoby, że na początku byśmy się wiadomo mylili i mielibyśmy jakiś tam poziom frustracji przez to, że byśmy po prostu nie pamiętali tych poleceń. Dlatego ja Wam polecam właśnie GitHub Desktop. To jest, tak jak mówię, krok opcjonalny, gdyż bez tego programu też Wasz bot będzie działał. Jednakże ja to będę przedstawiał Wam właśnie, cały mój kod będzie na GitHubie i stamtąd będziecie mogli go sobie pobrać i używać. Dobrze, to jest kolejna rzecz teraz, czyli GitHub. Konto GitHub możecie sobie jak najbardziej założyć, jest to konto darmowe i tu będzie właśnie Discordowy bot, który teraz programuje. Tym oto repozytorium. Repozytoria to są te właśnie projekty, które tu mamy i tutaj mamy różne wersje, mamy różne gałęzie, bo możemy sobie tak wytłumaczyć, że jak mamy drzewko, to każda gałąź w tym drzewie to jest inna jego funkcja. Tak jak i w tym wypadku mamy tutaj lekcję pierwszą, czyli to jest lekcja pierwsza, jest to, co będziemy robić teraz. Czyli więc każdy odcinek to jest jedna lekcja. Dzisiaj mamy lekcję pierwszą, lesson 1 i będziemy sobie programować właśnie kompletne podstawy naszego bota. I co jest ważne, to jest to, że dzisiaj zaczynamy właśnie w tym miejscu, czyli jeżeli ja bym sobie teraz pobrał ten oto plik, klikając download zip, wtedy, jak sobie zobaczymy, jest to, co będziemy dzisiaj robić, albo raczej to, od czego będziemy zaczynać. Ja zaraz sobie będę te wszystkie pliki tworzył i wytłumaczę Wam, co każdy ten plik tutaj oznacza. No dobrze, a jeżeli mamy już to wszystko zainstalowane, to teraz zajmiemy się tworzeniem naszego bota. Ja sobie pozwolę utworzyć na pulpicie nowy folder i nazwiemy sobie go jakąś fajną nazwą. Ja w tym wypadku nazwę go sobie może na przykład projekty, czy coś w tym stylu. To jest nasz właśnie folder projekty i w tym folderze projekty utworzymy sobie nowy folder o nazwiemy go sobie tak, jak na przykład chcielibyśmy nazwać naszego bota Discordowego. Ja w tym wypadku nazwę sobie go po prostu na przykład Merlinek. I to jest nasz folder Merlinek, gdzie będziemy mieć właśnie Discordowego bota. Problem tylko z tą nazwą teraz jest taki, że nie wiemy, co ten folder robi, co ten projekt konkretnie robi. Dlatego najlepiej sobie zmienić nazwę go i na przykład dopisać Merlinek Discordowy bot. Discord bot.
Merlin jak Discord bot i teraz patrząc na ten folder od razu wiemy, że jest to Discord bot. W tym wypadku, że będzie to Discord bot. Nam następnie jest potrzebny VS Code, ponieważ teraz zrobimy czary mary hokus pokus i przerzucimy sobie folder do VS Code i widzimy od razu nam się otworzy tutaj nasz projekt. Taram. Co możemy też alternatywnie zrobić, jeżeli sobie zamkniemy i uruchomimy po prostu VS Code, to ten folder tutaj już teraz jest, ale gdybyśmy sobie otworzyli new window, czyli nowe okienko, to jakby tego nie było, możemy ten folder tutaj po prostu sobie przerzucić i on się wtedy nam otworzy w taki oto fajny sposób. I teraz wszystkie pliki, które tu będziemy tworzyć, automatycznie będą się nam tworzyć w tym folderze, czyli zróbmy sobie dla przykładu nowy plik, klikając new file i zróbmy sobie test i zobaczymy, że ten folder test nam się tutaj też utworzył. Jeśli go usuniemy, klikając prawym delete, to widzimy, ten folder zniknął. No dobrze, a więc napiszmy sobie prosty skrypt JS. W tym celu klikniemy sobie plusik new file i stworzymy sobie plik index.js. To jest już, słuchajcie, nasz skrypt, dzięki któremu będzie działał nam tutaj nasz bot. Nie będzie jeszcze działał, ponieważ jeszcze nie zainstalowaliśmy biblioteki, aczkolwiek możemy sobie napisać prosty skrypt w JavaScriptie. A więc naszym skryptem, który napiszemy, jest to po prostu wyświetlenie informacji hej, tutaj Merlin, który wyświetli nam się w konsoli. A więc, aby napisać coś w konsoli, musimy użyć polecenia console.log. Ja będę mówił console.log. Log jest to funkcja, w której wpisujemy tekst hej, tutaj Merlin. Na końcu możemy dodać znaczek właśnie semikolon, czyli kropka z przecinką, ale ja go nie lubię używać, więc go nie będziemy używać. Następnie, aby uruchomić ten plik, przechodzimy u góry w terminal. Nam będzie potrzebny new terminal. Teraz tutaj na dole mamy terminal, tutaj mamy aktualnie wybrane PowerShell. Wpisujemy polecenie node i podajemy ścieżkę dostępu do tego pliku. Jeżeli widzimy, jesteśmy w folderze Merlin Discord bot, więc ścieżka do pliku jest to po prostu index.js. I widzimy, nasz plik wyświetlił nam hej, tutaj Merlin. Jeżeli sobie dopiszemy na przykład kolejną linijkę i napiszemy console.log i na przykład 5+5, ponieważ jest to działanie matematyczne, zapiszemy plik, klikając Ctrl+S i teraz ponownie wpisujemy polecenie node. Ja po prostu klikam strzałkę w górę, aby wrócić do poprzedniego polecenia, którego użyłem w konsoli. Klikamy Enter i zobaczymy, że w drugiej linijce wyświetli nam 10, gdyż 5+5 jest to 10. No dobrze, a więc w taki sposób możemy pisać skrypty JS. Co natomiast z naszym botem? Ponieważ, tak jak mówię, jest to niekompletny kod i ma on tutaj błędy takie jak, że nie będziemy mogli bez biblioteki Discord.js wystartować bota. A więc na samym początku musimy sobie zainicjalizować nasze repozytorium, w tym wypadku nasz projekt. W tym celu wpisujemy polecenie npm init. Teraz pyta nas tutaj nasz system, jak chcemy nazwać naszą paczuszkę. Możemy po prostu kliknąć Enter, jeżeli zgadzamy się na tą nazwę, która jest tutaj w nawiasie podana. Jeżeli natomiast nie zgadzamy się, możemy podać inną nazwę. Ja w tym wypadku nazwę po prostu ją Discord bot, jednakże ja Wam polecam nazywać tak samo, jak nazwaliście Wasz folder. Więc ja sobie zmienię sobie nazwę na Discord bot. Następnie wersję musimy podać naszej paczuszki. Wersja w zasadzie nie ma znaczenia, jednakże jest to ważne, aby zaczynać wersję od wersji 1.0.0 albo od wersji na przykład 0.0.0 albo od wersji 0.1.0. Czemu jest to ważne? Ponieważ jeżeli będziecie pracować w kilka osób nad jednym botem, wtedy pogubicie się po prostu w wersjach, jeżeli każdy będzie używał innej nazwy wersji. W wypadku ja sobie to zostawię tak jak jest. Opisu nie będę robił. Entry point to jest punkt startowy naszego skryptu, w tym wypadku jest to index.js, test comment nie ma, git repository aktualnie nie ma, keywords nie ma, autor to sobie tutaj wpiszę Merlin. I teraz licencja. Licencja jest o tyle ważna, że jeżeli prześlemy ten plik na przykład na GitHuba, GitLaba bądź jakiś system kontroli wersji, wtedy ta licencja będzie tam podana. Różne licencje oznaczają różne rzeczy dla naszego kodu, na przykład, że ktoś może korzystać z naszego kodu bez naszej wiedzy, inna licencja znowu, że nie może korzystać, inna znowu, że może, ale tylko w celach niezarobkowych i tak dalej, i tak dalej. Ja aktualnie, mój kod, który w tym odcinku będzie na licencji GPL 3.0 -3.0. Wy, jeżeli chcecie mieć tutaj inną licencję, możecie sobie na internecie poszukać innych licencji, które są. Jedną z najpopularniejszych licencji, które są dostępne, jest to licencja MIT, której aktualnie bardzo dużo osób korzysta. Ja jednakże wpiszę sobie
GPL 3.0, wy możecie wpisać sobie inną nazwę licencji. Ok, teraz kod nas pyta, program nas pyta, czy chcemy na pewno wprowadzić te zmiany, które tutaj sobie napisaliśmy. My klikamy Enter i te zmiany zostały wprowadzone i zobaczymy, został utworzony plik package.json. I ten plik package.json wygląda właśnie w taki oto sposób. Jego możemy jak najbardziej też modyfikować. Jeżeli nie chcemy mieć licencji, to znaczy, że chcemy, żeby nasz kod był na GitHubie, to znaczy, że byłby prywatny, ale żeby żadna osoba, że tak powiem, jeżeli dostałaby ten kod, nie miała możliwości, może to źle powiedziane, bardziej, że licencja mówiła, że ten kod jest nielicencjonowany, wtedy po prostu słowo license możemy usunąć i wpisać tutaj private, czyli prywatne, i true. Oznacza wtedy że ten kod jest prywatny. Ja natomiast sobie to zostawię tak, jak miałem na licencji GPL 3.0. Więc jeżeli to sobie tutaj zmienicie, to nie jest w żaden sposób błąd. OK. A więc tyle, jeżeli chodzi o plik package.json. I tutaj w tym pliku package.json będziemy widzieć wszystkie biblioteki, które będziemy instalować. No dobrze, a więc teraz sobie zainstalujemy Discord.js w wersji 14.8.0, a więc w tym celu wpisujemy polecenie npm install, albo zamiast install możemy też skrócić do i samego i wpisujemy teraz to, co mamy na stronie Discord.js, czyli discord.js. W tym celu sobie klikam Ctrl+C i to kopiuję, następnie w konsoli klikam Ctrl+V i sobie to wklejam. I teraz, jeżeli byśmy takiego polecenia użyli, klikamy Enter, zobaczymy, że zainstaluje nam się najnowsza wersja Discord.js, czyli wersja 14.10.0. Nas jednak interesuje inna wersja 14.8.0. Wy zawsze sobie instalujecie tą, którą aktualnie przeprowadzam w poradniku, a nie nowszą, gdyż instalacja nowszej wersji może sprawić, że będzie Wam coś nie działało tak jak w odcinku. Dobrze, a więc sobie odinstalujemy teraz tą wersję. W tym celu odinstalujemy wpisując polecenie npm uninstall albo po prostu i nazwę biblioteki, czyli Discord.js. Klikamy Enter, następnie klikamy dobrą strzałkę do góry, wpisujemy npm install Discord.js, znaczek małpki i wpisujemy teraz naszą wersję, czyli 14.8.0. Klik i zobaczymy teraz, że pojawia nam się, że zainstalowano wersję 14.8.0, czyli konkretnie wersję tą, którą chcieliśmy. Co dodatkowo możemy teraz zauważyć, że utworzył nam się plik packagelog.json oraz folder node module. Folder node module zawiera wszystkie paczki, które zainstalowaliśmy właśnie sobie w naszym projekcie. I ważne co powiedzieć, że folder node modules nie będzie wysyłany do systemu kontroli wersji, gdyż jest on bardzo, bardzo duży i nie za bardzo ma sens go po prostu tam wysyłać, gdyż to są zewnętrzne paczki, które mają osobne projekty i osobne repozytoria. No dobrze, a więc mamy już tutaj podstawy na razie stworzone, więc wracamy do pliku index.js. Więc na stronie Discord.js, zjeżdżając trochę poniżej, zobaczymy sobie różne wykorzystanie właśnie biblioteki Discord.js. To co jeszcze może powiem, że sobie z lewej strony zmienimy z main na wersję 14.8.0, żeby dokumentacja zgadzała się z naszą aktualną wersją. A więc co sobie możemy tutaj zobaczyć? Na Discordzie w ogóle mamy /comments, więc ja sobie może uruchomię Discorda w tym celu i przejdę sobie i utworzę sobie nowy serwer dla mnie i znajomych, dla klubu społeczności, dla mnie i dla znajomych i nazwę serwera sobie nazwę Merlin YouTube. Stwórz i nasz serwer Merlin YouTube, tak on się prezentuje, go może trochę powiększę. Nasz pod może, słuchajcie, wyglądać w sposób na przykład taki. Tutaj na pewno mamy jakieś boty, tylko nie wiem, czy jestem w stanie jego tak na szybko znaleźć, albo może na tym serwerze. Mamy tutaj na przykład bota muzycznego, LunaBot, i on może w taki sposób się prezentować. I on ma tutaj, słuchajcie, różne /comments. Czyli jeżeli ja na przykład wpiszę komendę /, teraz zobaczymy wszystkie jego komendy, które możemy użyć. I my będziemy dokładnie czegoś takiego próbowali sobie w następnych odcinkach stworzyć. Jednakże na początek stworzymy sobie bota, który nie będzie działał na /komendach, czyli po prostu będzie działał na zwykłym, tak powiem, prefiksie. Prefiks jest to, jeżeli mamy na przykład, mielibyśmy komendę, weźmy sobie przykładowo add i komenda add będzie dodawać nam dwie liczby, czy tam komenda dodaj. Będziemy wpisywać 5 i 5 i wtedy będziemy chcieli uzyskać odpowiedź 10. Jednakże co zrobić, żeby ta komenda była wpisana, jakby wykonana tylko wtedy, kiedy użyjemy jakiegoś znaczku z przodu. To właśnie będziemy próbowali zrobić i to jest właśnie nasz prefiks, czyli ten znaczek, który użyjemy przed add. Może być na przykład wykrzyknik add 55 i wtedy ta komenda zostanie użyta tylko wtedy, kiedy na początku linijki będzie wykrzyknik. Jest to o tyle dobre, że czasami po prostu piszemy komuś coś, na przykład napiszemy komuś hello i byśmy mieli komendę hello, to wtedy by ona została wywołana, tak? To będziemy musieli podać prefiks, czyli ten wykrzyknik,
napisać hello i wtedy po prostu zostanie ta komenda wywołana. No dobrze. Sobie tutaj może trochę powiększę, słuchajcie, konsolę, żeby nie było takie to małe. Ok, a więc na początku będziemy sobie musieli wczytać pewne rzeczy, żeby nasz bot działał. A więc co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować tutaj sobie wczytać to, więc sobie tą linijkę skopiujemy. To, co wcześniej napisaliśmy, sobie usuwamy i wklejamy na pierwszym miejscu właśnie tutaj const, czyli stała równa się client, gateway intent bits i wczytujemy discord.js. Tak jak mówiłem, tutaj to, czy na końcu jest średnik, kropka z przecinkiem, nie ma zbytnio znaczenia. I teraz możemy zauważyć pierwszy problem. Jest to taki, że zapisując plik nie usuwa nam tej kropki z przecinkiem, bądź nam jej nie dodaje. Znaczy ja bym chciał, żeby zawsze jej tutaj nie było. W tym celu musimy sobie zainstalować prettier do naszego systemu. Więc klikamy w extensions, to są rozszerzenia i wpisujemy prettier. Czyli jest tutaj zweryfikowane, klikamy install i nam zainstalowało prettier. Jak sobie tutaj zjedziemy w dół, możemy sobie zauważyć, jak właśnie ten prettier aktywować. I my sobie użyjemy dokładnie tej konfiguracji, więc sobie ją skopiujemy, zamkniemy sobie tutaj prettiera, następnie klikniemy sobie Ctrl-Shift-P, wpisujemy settings i nas interesują konkretnie Open User Settings JSON. Na końcu linijki dopiszemy przecinek i wklejamy to, co przed chwilą mieliśmy. Następnie usuwamy te tutaj nawiasy, zapisujemy kod i klikamy, zaznaczamy to i klikamy Shift Tab, żeby cofnąć o jedną linijkę. Możemy zobaczyć, czy teraz nam będzie działać. Usuwać. Dalej nam skrypt nie działa. Dodatkowo musimy tutaj wziąć i skopiować sobie opcję Editor Format on Save dla JavaScriptu, czy tam w ogóle Format on Save. Możemy sobie to albo tak skopiować, albo po prostu sobie to aktywować w settingsach. Czyli w tym wypadku możemy sobie napisać, tutaj dodać przecinek do tej linijki. Następnie pisamy editor.format on save true. Zapisać i teraz jak naciśniemy 2 razy save, to wtedy nam automatycznie to formatuje. Tak sobie teraz zobaczymy tutaj. Naciskamy zapisz i dodało nam tutaj średnik na końcu. Widzimy? Dodaje nam za każdym razem. My jednakże nie chcemy, żeby nam dodawało za każdym razem średnik. W tym celu będziemy musieli sobie stworzyć nowy plik. I ten plik, słuchajcie, nazwiemy prettier.rc i musi być on w głównym folderze naszego projektu. Więc tworzymy sobie plik o nazwie prettier.rc. Dobrze. I w pliku prettier.rc, słuchajcie, musimy sobie wkleić do niego taką oto zawartość. I co tutaj generalnie to oznacza? Że chcemy mieć tab width, czyli jeżeli naciśniemy tab, mieć 4 spacje, a nie 2, żeby kod był bardziej widoczny. Że chcemy używać pojedynczych cudzysłowiów, jeżeli chodzi o tekst. Następnie trailing comma, czy chcemy, jeżeli mamy listę, to mieć na końcu przecinek bądź nie. I to jest właśnie w zasadzie najważniejsza dla nas rzecz, czyli semi, czy chcemy mieć semikolon na końcu, nie. Teraz jak zapiszemy sobie ten plik, zobaczymy, że zamieniło nam tutaj cudzysłowia na pojedyncze tutaj kreseczki, apostrofy i usunęło nam semikolon. Jeżeli chcielibyśmy wystartować naszego bota, będziemy musieli wpisać polecenie node i następnie plik startowy, czyli index.js i będzie to, słuchajcie, dość irytujące, jeżeli za każdym razem chcielibyśmy tak wpisywać polecenie startujące bot. W tym celu możemy sobie uruchomić tak zwane npm scripts, które są w package.json, tutaj w podzakładce scripts. W tym celu, aby wyświetlić npm scripts, przechodzimy u góry na wysokości explorer, znaczy kropeczki i klikamy npm scripts, one nam się na dole pojawią i widzimy, mamy tutaj polecenie test, które aktualnie nic ciekawego nie robi. W tym celu zamienimy sobie polecenie test na polecenie o nazwie dev i następnie wpiszemy sobie tutaj polecenie, które chcemy mieć, czyli nasze polecenie to jest właśnie node index.js i zapisujemy. Następnie na dole nam się pojawia tutaj dev, klikamy tutaj start, zobaczymy, że dokładnie to samo nam się stało, po prostu uruchomił nam się teraz ten plik. I jest to, słuchajcie, super fajne, jednakże będziemy mieć inny problem. Jeżeli teraz ja sobie tutaj wpiszę na przykład console log haha i widzimy, nic się nie dzieje, nic się nam się nie przeładowało, musimy znowu manualnie kliknąć start. I tego, słuchajcie, nie chcemy, żebyśmy za każdym razem musieli manualnie. My byśmy chcieli, że jeżeli zapisujemy plik, to automatycznie nam restartuje nasz program. W tym celu będziemy musieli skorzystać z biblioteki NodeMon i zainstalujemy ją sobie albo globalnie, albo lokalnie. Ja sobie ją zainstaluję globalnie.
Ok, już została zainstalowana. Ona nie pojawi się w package.json, ponieważ jest ona zainstalowana globalnie. No dobrze. A więc teraz poleceniem nodemon i teraz wpisujemy index.js, czyli plik startowy. Możemy uruchomić możemy sobie uruchomić nasz, słuchajcie, skrypt, który będzie sprawiał, że automatycznie nam się będzie restartował nasz tutaj skrypt. Jednakże PowerShell nie jest w stanie nam tego uruchomić. W tym celu wyświetlamy sobie tutaj koło plusika strzałeczkę w dół i wybieramy opcję Select Default Profile i wybieramy sobie Command Prompt. Następnie PowerShell musimy zamknąć. W tym celu dajemy Kill Terminal i klikamy Ctrl-Shift-P i wpisujemy polecenie Terminal i mamy tutaj opcję Terminal Create New Terminal i teraz już mamy Cymydy jako nasz terminal. Dobrze, i teraz wpisując polecenie nodemon index.js automatycznie ustawi nam, słuchajcie, teraz właśnie nodemon, żebyśmy mogli z niego korzystać. A więc zobaczmy, czy działa. Jeżeli ja sobie zmienię plik teraz tutaj z tego haha, na przykład super i zapiszę, zobaczymy, że kod automatycznie nam się restartuje. Ok, a więc co teraz zrobić, aby ten skrypt pojawił się w scriptsach? W tym celu, słuchajcie, otwieramy sobie package.json i tworzymy sobie nowy skrypt. Ja sobie tą linijkę pozwolę skopiować na dół, sobie dodam przecinek i napiszę start, albo raczej nie start, tylko watch, że będziemy obserwować i polecenie zmieniamy na nodemon index.js, zapisujemy, widzimy, ono się tutaj na dole teraz pojawiło i klikamy start i automatycznie nasz skrypt teraz tutaj będzie refreshowany, odnawiany, jeżeli ja go tutaj w jakikolwiek sposób zmodyfikuję. Generalnie umieszczanie pliku index.js w folderze tym projektowym nie jest dobrym pomysłem, tylko w tym celu ja sobie ten plik pozwolę przenieść w inne miejsce. Aby przenieść, słuchajcie, ten plik w inne miejsce, musimy sobie utworzyć nowy folder, który sobie nazwiemy src. Jest to plik o nazwie źródło i ten plik index.js sobie tutaj pozwolę przenieść. I on jest teraz, słuchajcie, w index.js. Jeżeli ja teraz bym spróbował uruchomić polecenie na przykład dev, wtedy od razu zobaczymy, że nie mamy polecenie module not found, czyli że nie możemy znaleźć pliku index.js. Jest tak, ponieważ zmieniliśmy jego miejsce do folderu source. Dlatego musimy nasz skrypt zaktualizować, czyli wpisać src/. Tak samo tutaj src/ i zapisujemy plik, następnie klikając polecenie dev, bez problemu nasz skrypt zostaje wykonywany. Tak samo jeżeli chodzi o nodemon, skrypt zostaje bez problemu wykonywany. No dobrze, a więc skoro mamy już to za sobą, instalację Prettiera i instalację nodemona, możemy teraz przejść jeszcze do instalacji jednej paczuszki o nazwie .env. A więc plik .env sprawi, że będziemy mogli ładować konfigurację plików ze zmiennymi środowiskowymi do naszego bota. A więc w tym celu przechodzimy na link w opisie i kopiujemy sobie, słuchajcie, tą oto linijkę. Tutaj zakończymy pracę naszego skryptu i instalujemy .env, bibliotekę .env i dzięki tej bibliotece, jak sobie tutaj zobaczymy, będzie nam ładowany automatycznie plik .env i tam umieścimy token dla naszego bota. W tym celu utworzymy sobie nowy plik o nazwie .env i ten plik znajduje się w głównym miejscu naszego projektu. Ok, następnie podajemy po prostu wartość wartość i w taki sposób możemy tutaj sobie wpisać nasz token. Równa się. Teraz nasz token wpiszemy sobie tutaj pomiędzy dwa te znaczki, dwa cudzysłowia. Abyśmy mogli mieć token naszego bota, musimy przejść na stronę Discord bot. Przejść w Applications i będziemy się musieli teraz zalogować. No dobrze, a więc po zalogowaniu zobaczymy taką oto stronę. Teraz w górnym rogu klikamy New Application i tutaj musimy wpisać nazwę dla naszego bota. Nasz bot nazwiemy sobie Misio. Będzie to nasz Misio bot i klikamy tutaj, że akceptujemy regulamin. Klikamy Create. No dobrze. I teraz możemy sobie tutaj wpisać description oraz tagi, jednakże nas to nie interesuje. To, co nas będzie interesowało, to jest zakładka z botem. Tutaj, gdzie mamy napis bot. I tutaj mamy nasz token. Klikamy Reset Token. Jest do it. Teraz, ponieważ ja mam włączoną weryfikację dwuetapową, będę musiał podać kod weryfikacji dwuetapowej. Dobrze. I więc ten bot token nam się tutaj wyświetli, jego sobie skopiujemy i wkleimy sobie tutaj do pliku env i zapiszemy. Co warto powiedzieć, że ten kod dla każdej osoby będzie inny
i jego nie wolno wysyłać publicznie, ponieważ jeżeli ktoś będzie miał dostęp do tego tokena, to wtedy będzie mógł bez problemu udawać waszego bota i mieć pełną kontrolę nad waszym botem. No dobrze. A więc następnie będziemy musieli sobie załadować konfigurację naszego pliku env. W tym celu wpiszemy, skopiujemy sobie to dokładnie polecenie tutaj i wpiszemy go sobie do pliku index.js. Następnie wpiszemy polecenie console.log i wpiszemy proces env. I teraz wpisując proces env, będziemy mieć dostęp do wszystkich zmiennych, które użyliśmy w tym tutaj pliku env. W tym wypadku napiszemy sobie token i damy sobie start naszego bota i zobaczymy, wyświetliło nam token. Jeżeli byśmy nie użyli tutaj require.env, czy sobie to skomentujemy, wtedy widzimy, mamy wartość undefined, ponieważ nie ma nic podanego. I to jest właśnie dokładnie nasz token. Warto dodać, że ten token nie będzie dostępny dla Was, jeżeli chcielibyście zhakować mojego bota, ponieważ ja sobie go po tym odcinku wygeneruję ponownie. No dobrze, a więc w taki sposób możemy sobie nasz token wygenerować. Tak jak już mówiłem, plik env nie będzie przesłany na GitHub bądź inne strony, gdyż na GitHubie kod jest widoczny i wiecie, możecie być wyciek waszego konta i wtedy po prostu różni hakerzy mogliby uzyskać dostęp do waszego bota i byłby to niemały problem. Dlatego po prostu ten plik jest, że tak powiem, utajniony. Kto może nazwać utajniony, bądź po prostu nie jest dostępny nie jest przesyłany na systemy kontroli wersji. Tak samo jak wasz token, jeżeli wasz token wycieknie, wtedy ludzie mogą po prostu przejąć nad waszym botem kontrolę i tego byście na pewno nie chcieli. No dobrze, a więc ten token będzie używany, słuchajcie, do czego będzie on używany? Do logowania się waszego bota na serwerze. A więc ja sobie już stworzyłem tego bota. Teraz chcielibyśmy, żeby ten bot dołączył do naszego serwera. Ja dla tego odcinka ustawię sobie, że ten bot nie będzie botem publicznym i sobie to właśnie zapiszę. Co tyle sprawia, że ten bot, po prostu jeżeli mielibyście nawet link do dołączenia tego bota na serwer, to po prostu nie będziecie mogli dołączyć ten bot nie będzie mógł dołączyć do żadnego z waszych serwerów. No dobrze, a więc następnie musimy sobie wybrać permisje dla naszego bota, które będziemy chcieli mieć. W tym wypadku ja chcę mieć wszystkie, dlatego wybieram administrator. Oznacza to, że będziemy potrzebowali permissions o cyfrze 8, który sobie kopiujemy. I następnie mam tutaj taki link, dzięki któremu będziemy mogli dołączyć naszego bota na serwer. Nam będzie tutaj potrzebne permissions, które ustawiamy na 8 oraz client ID. Client ID bierzemy sobie, słuchajcie, ze strony General Information i tu mamy Application ID, które sobie kopiujemy i wklejamy w to oto miejsce. Klikamy Enter następnie i teraz widzimy, że zewnętrzna aplikacja MisioBot chce uzyskać dostęp do Twojego konta Discord i tutaj są uprawnienia, które może robić. Następnie my sobie wybieramy serwer, na który chcemy dołączyć go. Ważne to, że żeby dołączyć bota na serwer, musicie być właścicielem serwera, bądź mieć uprawnienia administracyjne. Widzimy, tutaj jest nasz serwer, który sobie utworzyliśmy, więc jego sobie wybieramy, dajemy kontynuuj, dodajemy tutaj administrator, dajemy autoryzuj, potwierdzamy, że jesteśmy człowiekiem i autoryzowano. Dobrze, tą stronę sobie możemy zamknąć. Następnie wchodząc na Discorda zobaczymy informację, czy cieszymy się, że tu jesteś Misio. Taram i to jest nasz, słuchajcie, bot. I widzimy, jest on offline. Co zrobić, żeby nasz bot był online? Musimy go uruchomić. W tym celu musimy napisać sobie skrypt. A więc pierwszą linijkę już mamy. Następnie będziemy musieli użyć polecenia client login. A więc mamy naszego klienta tutaj u góry. I to jest tylko wczytanie po prostu biblioteki. Następnie wpisujemy const client równa się new client i teraz będziemy musieli podać ustawienia client options. Ja w tym wypadku podam sobie 3 różne rzeczy. Będziemy korzystać z gateway intent bits.guilds. Tylko jeszcze tutaj zapomniałem dodać, co chcemy. Chcemy intents, jest to tablica i to po prostu jest lista rzeczy, które chcemy odbierać przez Discorda. W tym wypadku chcemy odbierać gateway guilds, czyli gildie chcemy odbierać i 3 inne rzeczy. Klikając Ctrl spacja teraz, jak mamy kropkę, możemy sobie wybrać listę rzeczy, które chcemy odbierać. Nas interesują guild messages i message content. Nie, przepraszam, nie guild message content, tylko po prostu message content. I następnie, aby uruchomić naszego bota, wpisujemy polecenie client.login
I tutaj musimy podać token naszego bota, ponieważ jeżeli nie podamy tokena, od razu mamy crash aplikacji i mówi nam aplikacja, że nasz token jest niepoprawny. A więc wpiszmy sobie nasz token. Na początku sobie go po prostu skopiujmy i wpiszmy tak. Widzimy tada, disallowed indents. Jeżeli właśnie będziemy mieć wiadomość disallow indents, oznacza to, że użyliśmy tych indents, które nie są tutaj dozwolone dla naszego bota. W tym celu możemy tutaj aktywować gateway indents albo po prostu wziąć i je tutaj wyłączyć, czyli komentując linijkę, wklejając 2 slashe na po prostu początku. Dobrze, a więc zobaczmy, nasz Discord bot stał się online. Także w konsoli tego nie widzimy, że stał się on online. W tym celu musimy sobie zrobić event. Eventy to są wydarzenia, które dzieją się na Discordzie. Jak to wygląda mniej więcej? Wygląda to tak, że na przykład nasz skrypt startuje i wtedy nasz bot wysyła do Discorda informację, tutaj jest token i że po prostu bot chce się zalogować. Wtedy Discord bierze i tego bota, jak powiedzieć, możemy sobie tak wyobrazić, aktywuje i wysyła do nas, do naszego programu informację: OK, twój bot jest aktywny. I wtedy dzieje się to wydarzenie. Wydarzenie, które nazywa się w tym wypadku ready, czyli że bot jest gotowy przez Discorda do komunikacji. Aby nasłuchiwać takiego eventu, aby nasz program mógł wziąć i dostać informację o jakimś evencie, wpisujemy polecenie client on i to jest funkcja, która ma 2 argumenty. Pierwszym argumentem jest nazwa tego eventu, który chcemy nasłuchiwać. W tym wypadku nazywa się on ready. A drugi argument jest to funkcja. W tym wypadku funkcja ze strzałką. I słuchajcie, tutaj mamy tą funkcję ze strzałką i ta funkcja aktualnie ma 0 argumentów. Wszystkie funkcje, jak i wszystkie eventy możemy sobie zawsze sprawdzić w dokumentacji Discord.js. A więc jeżeli tutaj mamy on, czyli jeżeli klient, czyli nasz tutaj w tym wypadku bot jest gotowy, czyli został zalogowany do Discorda, wtedy ta funkcja zostaje wywołana, czyli to tutaj napiszemy, zostanie wywołane. W tym wypadku chcemy napisać console log, czyli chcemy napisać informację, w konsoli wyświetlić zalogowano bota, wykrzyknik, zapiszemy i zobaczymy, pyk, pyk, zalogowano bota, czyli w tym momencie to się wykonało, jeżeli Discordowy bot stał się aktywny. Ja tutaj nie chcę mieć tego tokena wyświetlanego, więc ja sobie go, słuchajcie, usunę w taki oto sposób, żeby on się nam nie wyświetlał. Druga rzecz to jest, nie chcemy w taki sposób tutaj wyświetlać naszego tokenu, bo tak jak mówiłem, jeżeli prześlemy go na jakiś system kontroli wersji, wtedy będziemy mieć po prostu problem. W tym celu ja sobie to usunę i stworzymy sobie nowy plik. W tym wypadku stworzymy sobie plik o nazwie config.js. A więc klikamy prawem na folder source, src, nowy plik wybieramy i tworzymy plik o nazwie config.js. I to, słuchajcie, będzie nasz plik konfiguracyjny. A więc do pliku config.js wkleimy sobie tutaj tą linijkę. Będzie to pierwsza linijka. Następnie wpiszemy polecenie module export równa się obiekt. I moduł export to jest po prostu informacja dla naszego skryptu, że chcemy te zmienne, te funkcje, te obiekty, które tutaj przekażemy, eksportować. To znaczy, że jeżeli ja ten plik sobie wczytam w innym pliku, ten moduł, tak to się nazywają, ponieważ w Node.js mamy moduły, ja sobie ten plik wczytam, to te dane będę miał dostępne. Czyli ja chcę sobie eksportować w tym wypadku token i ten token, tak jak wcześniej już powiedziałem, będzie proces env i token. Token z dużej albo token z małej w tym wypadku nie ma znaczenia. Żeby sobie napisać teraz dla przykładu z dużej literki, to ten właśnie token będziemy mieć teraz dostępni wczytując ten plik. Co to, słuchajcie, dla nas teraz oznacza? Oznacza to, że możemy sobie wpisać const, tak jak w tym wypadku tutaj u góry wczytywaliśmy i chcemy sobie wczytać coś z pliku, czyli równa się require.config i wtedy nam wczyta ten plik config. Teraz klikając w tych nawiasach kropka i spację zobaczymy, że mamy tylko wartość token, którą możemy wczytać. I teraz ten token możemy sobie skopiować i wpisać do tej oto funkcji. Zapisać i zobaczymy dalej loguje naszego bota. Czyli dzięki takiej oto konfiguracji możemy w bardzo prosty sposób brać sobie i jakieś zmienne, których nie chcemy ujawniać, w tym wypadku na przykład token bota, nie chcemy ich ujawniać, możemy sobie właśnie stworzyć taki plik, który eksportuje nam te rzeczy z pliku env. No dobrze, a więc teraz chcielibyśmy, aby wyświetlało dodatkowo nazwę naszego bota. W tym wypadku dodajemy sobie plus i wpisujemy client user tag.
i widzimy zalogowano bota, misio i tutaj nazwę. Skąd wiem, że tak to trzeba wpisać? No dobrze, a więc mamy client, to jest sobie nazwaliśmy jak chcemy, ale ten client jest nic innego jak w bibliotece Discord.js. Jest to nasz też client, więc sobie możemy wpisać w search client i zobaczymy, to jest client i tutaj mamy properties, które są dla nas dostępne. My napisaliśmy .user, czyli tutaj mamy user. Widzimy, mamy user that is a client that is logged in. Czyli to jest nasz użytkownik, który jest zalogowany i on ma typ client user. To znaczy, że jeżeli my sobie zobaczymy teraz client user, to ten obiekt ma dostęp do kolejnych zmiennych. W tym wypadku my sobie użyjemy tag i mamy też tutaj tag. Zobaczymy tag. Mamy też tutaj tag i jest to wartość tylko do odczytu i widzimy, że jest to ciąg znaków. Stringi to są ciągi znaków i jest to taka, słuchajcie, forma i dokładnie taką samą formę dostaliśmy. Jak na przykład chcielibyśmy też zobaczyć na przykład, nie wiem, co byśmy tutaj mogli wziąć, ID naszego bota albo jakąś inną wartość, na przykład discriminator, czyli to są te numerki po hashtagu, możemy też to zrobić. W tym celu robimy plus i piszemy client, user, discriminator. Zapisujemy. Tutaj było tak napisane, to usunąłem przez przypadek i zobaczymy, że dodało nam tutaj te numerki jeszcze raz. A więc, tak jak to teraz widzimy, to jest jeden sposób na pisanie tych tutaj poleceń. Jeżeli chcemy to zapisać w inny sposób, bardziej przejrzysty, nie używamy tego znaku apostrofu, ale użyjemy takiego oto, słuchajcie, znaczku. Wygląda bardzo podobnie, jednakże jest on pochylony trochę w bok. I teraz możemy tutaj normalnie pisać tekst, tak jak tutaj było wcześniej, ale możemy też tutaj dodać te zmienne bez dodawania plusa. To znaczy, że sobie skopiujemy ten tag, teraz tu sobie zrobimy dwie spacje i żeby tutaj dodać zmienną bądź jakąś funkcję, dodajemy znak dolara, następnie po znaku dolara dajemy nawiasy takie z dzióbkami i wklejamy tutaj nasz kod. Jeszcze sobie usunę tu przerwę za tym i zapisujemy. I zobaczymy, że w jednej linijce dostaniemy to pierwsze console log, a w drugiej linijce dostaniemy drugie console log, które jest bardzo, bardzo podobne. A więc warto powiedzieć, że my będziemy raczej używać dość często tej drugiej opcji, czyli z tym znakiem pochylonym na bok. Nie wiem dokładnie, jak się nazywa ten znak, jednakże jest on dostępny i też dam go Wam w komentarzu, w opisie do skopiowania. A więc my sobie to tak zostawimy i wiemy, że zalogowano naszego teraz bota. A więc co byśmy teraz chcieli jeszcze innego zrobić? Chcielibyśmy sobie zrobić właśnie te wiadomości na Discordzie, więc do tego tak samo jest funkcja, to znaczy, że jeżeli na przykład ktoś napisze wiadomość na naszym serwerze, na przykład hej, widzimy, nasz bot nie reaguje, nic się nie dzieje, ale my chcielibyśmy, żeby coś zrobił ten bot, żeby tutaj tą wiadomość w konsoli on wyświetlił. W tym celu musimy sobie poszukać nowego eventu. Wszystkie eventy możemy sobie zobaczyć, słuchajcie, tutaj w bibliotece właśnie Discord.js, czyli jeżeli sobie zobaczymy events, tu możemy sobie zobaczyć wszystkie eventy, które są dostępne właśnie w Discord.js. My sobie poszukamy jakiegoś o nazwie message i nasz event, który nas interesuje, jest to message create, czyli wtedy, kiedy wiadomość zostanie stworzona, czyli w tym wypadku napisana przez użytkownika. A więc napiszemy sobie, pamiętamy, żeby nasłuchiwać nowego eventu, piszemy polecenie client on i teraz sobie wpiszemy tutaj message create. Ale tutaj mamy napisane i to jest, słuchajcie, jako events tutaj dopisane na naszym kliencie, czyli message create i to jest dokładnie ten event. Jak sobie go naciśniemy, to tutaj sobie zobaczymy, jakie parametry mamy do obsługi i mamy message, więc napiszemy sobie client on, message create i jako drugi argument tak samo mamy funkcję ze strzałką i tutaj w tych nawiasach podajemy wszystkie argumenty, które funkcja może przyjąć. W tym wypadku pierwszym argumentem jest message, więc sobie napiszemy message, to jest nasza wiadomość. I teraz jeżeli napisze użytkownik jakąś wiadomość, chcemy napisać console log nowa wiadomość i zobaczmy, czy będzie działać. Napiszemy hej i widzimy, nic nie działa. Dlaczego? Ponieważ nie ustawiliśmy tutaj, że chcemy nasłuchiwać guild messages, więc sobie to aktywujemy. Nasze guild messages, zalogowane naszego bota, teraz napiszemy hej, pyk i mamy nowa wiadomość. Za każdym razem, jak coś napiszemy, mamy nową wiadomość. Jak sobie, słuchajcie, przejdziemy teraz, żeby zobaczyć naszą message, mam type message, co ta message w ogóle potrafi, możemy sobie zobaczyć content naszej wiadomości, albo na przykład ID, albo wiele innych rzeczy, albo gildy, w której została wysłana itd., itd. My sobie na przykład weźmiemy dla ciekawości ID gildy, której została ona wysłana. W tym celu
napiszemy nowa new message, sobie zrobimy przerwę, plusik i message.guild.id. Zapisujemy. Teraz jak nam napisze zalogowano bota, możemy napisać wiadomość, siemka na przykład i zobaczymy, że to jest ID naszej gildii. Skąd wiedzieć, czy na pewno to jest ID naszej gildii? Klikając prawym mamy opcję kopiuj ID serwera i możemy sobie porównać końcówka 2915, 2915. Jeżeli nie będziecie mieć opcji, słuchajcie, tutaj kopiuj ID serwera, przechodzimy w ustawienia użytkownika, zaawansowane i mamy opcję tryb dewelopera i to sobie musimy włączyć. Jeżeli ja sobie tą opcję wyłączę, wtedy ID nie mam, a jeżeli sobie ją włączę, to widzimy opcję mam. No dobrze, co dalej? Mamy więc naszą message. Co byśmy chcieli? Chcielibyśmy w konsoli właśnie zobaczyć wiadomość, czyli nowa wiadomość i teraz napiszemy sobie treść, dwukropek. Teraz chcemy mieć message.content, jak pamiętacie. Zapisujemy i teraz napiszemy sobie wiadomość, na przykład hi i nowa wiadomość, treść jest pusta. Cóż się mogło stać? Może błąd. Napiszmy jeszcze raz. Siemanko, ciągle pusta. Coś jest nie tak, ewidentnie. Dlaczego? Ponieważ przechwytujemy guild messages, czyli wiadomości, ale nie samo message content, więc musimy sobie aktywować message content. I mamy błąd, słuchajcie, disallowed indents, ponieważ nie możemy tego aktywować, ponieważ nasz bot tego nie obsługuje. Więc jak to aktywować? Przechodzimy do ustawień naszego bota i tutaj mamy taką opcję właśnie, która się nazywa message content indent i to sobie musimy uruchomić i zapisać. Tu mam też informację, że jeżeli nasz bot będzie na powyżej 100 serwerach, wtedy będzie nasz bot musiał zostać zweryfikowany. To znaczy, że po prostu zostaje nam opcja message content wyłączona. Jest to z celów bezpieczeństwa, żebyśmy po prostu, nie wiem, nie skanowali, czy tam nie zbierali wiadomości. Wtedy nasz bot będzie musiał zostać zweryfikowany, ale to, słuchajcie, nie jest temat na ten odcinek, więc ok, to sobie aktywowaliśmy. Przechodzimy następnie do naszego Discorda. Piszemy, teraz musimy zestartować naszego bota. W tym celu przechodzimy sobie na dole i klikamy znowu Dev-Watch. Teraz dajemy Restart Task. I zalogowana teraz naszego bota, widzicie, bez problemu. I Gateway Indents tutaj nie wywalają nam już tego błędu. I teraz jak napiszemy siemanko, to treść naszych wiadomości też jest tutaj dostępna. Jeżeli napiszemy sobie Merlin jest super, to widzimy, też napiszę zostawcie subika. Też nam pisze, więc działa, słuchajcie, super. No dobra, ale co jeżeli chodzi właśnie o ten prefiks naszej wiadomości, czyli nie chcemy, żeby działało ta tutaj wiadomość na każdą z tych wiadomości, tylko na konkretną. W tym celu stworzymy sobie tutaj stałą zmienną o nazwie prefix i ten prefiks nazwiemy sobie, to będzie nasz wykrzyknik. Czyli za każdym razem jak napiszemy wykrzyknik, wtedy po prostu będzie nasz bot reagował. Dobrze, więc usuńmy sobie tutaj to console log i co teraz możemy sobie sprawdzić z naszej wiadomości? Możemy sobie wyświetlić na przykład informację, czy message, potem mamy autor, czyli autor naszej wiadomości jest botem. Możemy na przykład sobie tutaj wyświetlić jest botem i napiszemy wiadomość, siema i widzimy jest botem, jest false. Dlaczego jest to przydatne? Ponieważ boty też mogą pisać na czacie wiadomości i wtedy może pojawić się, słuchajcie, taki problem, że jeżeli będziemy odpowiadać na każdą wiadomość, wtedy po prostu będzie taki problem, że bot będzie odpowiadał na swoje wiadomości. Teraz pokażę Wam przykład tego. Pisząc message i teraz mamy funkcję reply, czyli odpowiedz na wiadomość, wtedy będziemy za każdym razem odpowiadać. Czyli piszemy ping, bo pong. I teraz za każdym razem, jeżeli ja wyślę wiadomość, tam w ogóle, jeżeli wiadomość zostanie raczej wysłana, wtedy komputer odpowie nam pong, tam nasz bot, czyli na przykład siema i komputer odpowiada pong. Ale widzimy teraz pierwszy problem, ponieważ bot, widzicie, leci w nieskończoność praktycznie, teraz został zatrzymany, ale bot odpowiada na każdą wiadomość, czyli wiadomość nawet nie pochodzi od nas, tylko od w tym przypadku innego bota, tu widzimy jest botem true, a nasz system czyta to, że to po prostu też jest wiadomość i to jest aktualnie bardzo denerwująca rzecz, dlatego musimy sprawić, że jeżeli wiadomość, czyli tam autor wiadomości jest botem, wtedy wykonujemy tutaj polecenie return. Return oznacza przerwij wykonywanie tej funkcji, czyli po prostu przychodzi tutaj do Discorda, też do naszego bota wiadomość, o jest wiadomość, sprawdzamy, jest botem, tak, przestajemy wykonywać to, co jest dalej, czyli to już się nie wykona. A
jeżeli byśmy tego właśnie nie napisali, tak jak przed chwilą, to po prostu będzie dalej to wykonywane. Czyli tak jak widzimy, w tym przypadku jesteś botem, nie? Czyli ta wiadomość, jeżeli ja teraz coś napiszę, że siema, to jest botem, nie? Czyli wykonuje się ten kod, a potem kolejna wiadomość przychodzi, jest botem i wtedy się już nie wykonuje. Tak to mniej więcej działa. Dodatkowo, jeżeli mamy tylko jedno polecenie, czyli tak jak teraz, czyli na przykład jeżeli byśmy tutaj mieli jakieś jeszcze inne polecenie, na przykład, nie wiem, prefiks, potem równa się coś tam innego, to wtedy byśmy musieli to wykonywać, żebyśmy mieli nawiasy. A jeżeli mamy tylko jedno polecenie, tak, teraz to te nawiasy możemy sobie usunąć i zapisać wszystko w jednej linijce i będzie to poprawne. Po prostu jest to krótsza wersja kodu. No dobrze, a więc teraz już sprawdzamy, czy jest bot. Więc sobie dopiszemy komentarz, bot message i następnie co byśmy sobie sprawdzili? Musimy sobie nasz prefiks teraz sprawdzić, czyli musimy ignorować wiadomości bez prefiksa. Teraz sobie zobaczymy, cokolwiek napiszemy. Do kolegi napiszemy siema. Cokolwiek napiszemy, widzimy, nam tutaj bot odpowiada. Ale my chcemy napisać, tylko jeżeli napiszemy z przodu wykrzyknik, to wtedy nasz bot będzie odpowiadał. W tym celu musimy sobie napisać kolejne sprawdzenie i w tym wypadku jest nam potrzebna wiadomość, czyli message. I teraz jest nam potrzebny content naszej wiadomości, czyli ten tekst, który tutaj widzimy. I mamy polecenie starts with, czyli się rozpoczyna z prefiksem. Czyli jeżeli nasza wiadomość zaczyna się z naszym prefiksem, czyli jeżeli zaczyna się od wykrzyknika, wtedy robimy message reply, znaleziono prefiks. Czyli jeżeli napiszę teraz siema, odpowie mi pong, a jak napiszę teraz wykrzyknik siema, to dwie wiadomości dostaniemy. Dostaniemy znaleziono prefiks i pong, ponieważ wysyła nam tą wiadomość i następnie to, ale moglibyśmy napisać tutaj na dole return i wtedy przestałoby wykonywać nam dalszy kod, jeżeli by ta wartość się spełniła. No, ale my nie chcemy. Jeżeli my sprawdzimy, że nie ma prefiksu, czyli musimy zrobić wykrzyknik na początku, wtedy, a widzimy tutaj mamy boolean, czyli zwraca nam false albo true, czyli jeżeli nasz message content starts with prefix równa się false, wtedy robimy return. Czyli jeżeli nasza wiadomość nie zaczyna się z prefiksem, czyli teraz możemy sobie test, napiszemy siema, bot nie reaguje, napiszemy hi, nie reaguje, napiszemy wykrzyknik hi, to wtedy bot reaguje. Czyli w skrócie, jeżeli message content starts with prefix równa się false, czyli jeżeli nie zaczyna się z prefiksem, wtedy przerywamy działanie programu. No. I sobie napiszemy wiadomość ignores messages without prefix. Skróconą wersją równa się false jest po prostu danie wykrzyknika na początku. Dzięki temu będziemy mieli po prostu taki sam efekt, z tym, że po prostu mniej kodu. No dobrze. Następnie musimy sobie pobrać wszystkie argumenty, które podajemy do naszej funkcji. Czyli na przykład, jeżeli nasze polecenie chcemy, żeby było na przykład dodaj i następnie będziemy mieć argument 5, 5. To pierwszym argumentem będzie 5, a drugim argumentem będzie 5. I chcemy sobie teraz to tutaj oddzielić. A więc w tym celu stworzymy sobie nową zmienną o nazwie args i co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować message content. Następnie będziemy potrzebować funkcję slice, która będzie nam usuwać tutaj ten wykrzyknik, czyli prefix.length. Musimy z naszego ciągu znaków, jeżeli sobie wpiszemy, usunąć pierwszy element, w wypadku prefiks, że nie wiemy jak on jest długi, więc musimy tutaj podać jego długość. Następnie usunąć białe znaki. Białe znaki to są, słuchajcie, spacje, tabulatory i tak dalej. I potem musimy podzielić nasz ciąg znaków po przerwie, czyli oddzielamy argumenty w taki sposób, że mamy potem tą wartość i wiemy, że tu jest przerwa, czyli to będzie pierwszy argument. Upsi, to będzie pierwszy argument, potem kolejna przerwa i to będzie drugi argument. I split przejmuje wyrażenie regularne global z flagą globalną i wpisujemy tutaj tylko plusik. No dobrze. Plusik oznacza nic innego jak jeden bądź więcej elementów. No dobra, więc sobie to zapiszemy i sobie napiszmy goddammit console.log the args i zobaczmy jak nam oddziela args. Jeżeli sobie napiszemy taką komendę, to widzimy, mamy tablicę i mamy tutaj 3 elementy. Pierwszym jest dodaj, potem 5 i 5 i usunęliśmy ten prefiks za pomocą z tego polecenia slice. No dobrze, a więc chcielibyśmy teraz wziąć i to jest nasza nazwa naszego polecenia, czyli jest to polecenie dodaj i chcielibyśmy żebyśmy go zapisali sobie w nowej zmianie. W tym wypadku stworzymy sobie nową zmienną o nazwie command name, czyli nazwa komendy. I to jest polecenie args, czyli z naszej tablicy args chcemy wziąć pierwszy element. Czyli bierzemy polecenie shift.
Funkcja shift, jak sobie tutaj zobaczymy, usuwa pierwszy element z tablicy i go zwraca. Czyli to jest nasza tablica, czyli ten element zostanie nam przekazany do zmiennej komendnej i następnie go usunie z tej tablicy, czyli w tablicy zostaną dwa tylko elementy. Dodatkowo chcemy napisać polecenie to lowercase, żeby nieważne tego, czy napiszemy na przykład to dodaj z dużej literki, czy z małej, zawsze będzie u nas w systemie z małej literki. Czyli piszemy polecenie to lowercase i jest to funkcja. Teraz sobie wyświetlimy argumenty i wyświetlimy sobie jeszcze comment name i napiszmy sobie to samo polecenie, czyli dodaj 5,5 i zobaczymy, że usunęło nam ten element dodaj z tablicy i na dole go wyświetliło. No dobrze, i nieważne w sumie, czy napiszemy na przykład dodaj z duże D tutaj będzie, to zawsze nam to przemieni na małą literkę. Okej. I co teraz, słuchajcie, możemy sobie zrobić? Teraz możemy sobie sprawdzić, czy nasza nazwa komendy na przykład równa się na przykład info. Jeżeli równa się info, wtedy coś zrobimy. Czyli na przykład odpowiemy na komendę i damy sobie comment name i argumenty komendy. W taki oto sposób. I teraz pisząc polecenie info, mamy nazwę komendy info oraz argumenty komendy. W przypadku komendy argumenty są żadne, dlatego jest puste. Co możemy dodatkowo zrobić? Możemy sobie zrobić else if. Jeżeli comment name równa się ping, wtedy odpowiemy, czyli message reply, pong. I jeżeli napiszemy komendę ping, wtedy zawsze odpowie nam pong. Ale możemy też zrobić else, czyli jeżeli nie ma żadnej komendy i robimy message reply, nie ma takiej komendy. I jeżeli sobie napiszemy komendy, której nie ma, czyli ping na przykład jest, ale na przykład misio nie ma, to misio wyświetli nam nie ma takiej komendy i to w zasadzie tyle. No dobrze, a więc słuchajcie, ja myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik był w miarę zrozumiały, był on trochę długi, ale przyszłe odcinki będą mniejsze, będą krótsze po prostu. Dodatkowo może Wam jeszcze powiem tutaj trochę o zadaniach domowych, tak to chyba mogę nazwać, które są w tym oto projekcie dostępne. Czyli mamy tutaj lekcję pierwszą, czymy sobie lesson 1. Nie wiem dlaczego mi tego nie chce tutaj. Tu mamy lesson 1. I to jest lekcja pierwsza, czyli to jest start naszego odcinka. Więc tutaj mamy dodatkowe pliki, którymi się nie musicie przejmować. Jeżeli sobie pobierzecie ten kod tutaj i będziecie pracować razem z moimi poradnikami dalej, czy tam po prostu nie chce Wam się tego tworzyć, pliku, tylko chcecie pracować jakby od razu zacząć naukę od początku, to nie przejmujcie się tym, że tutaj są inne pliki niż ja tutaj mam. Jak sobie zobaczycie tutaj pliki, ja tutaj mam mniej plików niż tutaj. Node Modules nigdy nie będzie na GitHubie, więc go tutaj nigdy nie znajdziecie. Więc jeżeli pobierzecie ten projekt, trzeba go będzie zainstalować. Ja w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak to zrobić, więc się tym nie przejmujcie. Tu mam też dodatkowe pliki, takie jak na przykład changelog release md. Tego pliku nie musicie tworzyć, bądź edytować, bądź usuwać. Plik readme, tak samo jak i ten readme. Nie musicie ich edytować, ponieważ one są stricte mi tylko potrzebne do GitHuba, żeby tą tutaj stronę wyświetlić. Tutaj też jest ta strona w języku polskim, jeżeli chcielibyście sobie zobaczyć. I co? I mamy tutaj też plik git ignore, prettier ignore. Mamy też tutaj plik license, gdzie jest licencja. Te pliki, które tutaj ja mam, dodatkowe nie są Wam potrzebne, więc nie martwcie się, nie musicie ich tworzyć. Tak samo plik .github, ten folder, przepraszam, nie musicie go tworzyć, ani w ogóle go ruszać, nie martwcie się, że go tutaj nie ma, bo tak jak mówię, ten folder jest potrzebny tylko do działania na GitHubie, więc nie musicie się o to w żaden sposób martwić. Jeżeli chcecie sobie też skopiować ten projekt i robić w nim zmiany, możecie tutaj użyć opcji fork, jednakże ja opowiem Wam o tym w następnym odcinku. No, a tak to tyle. I co odnośnie zadań domowych? Mamy tutaj zadania domowe, macie tutaj dwa zadania domowe, mamy task 1, czyli to jest polecenie pierwsze zadanie. Rozszerz istniejący kod o nowe polecenie, które pozwala użytkownikom na utworzenie losowej liczby w zakresie od 1 do określonej liczby maksymalnej. Nazwa polecenia powinna brzmieć roll i powinna przyjmować jeden argument, który jest maksymalną liczbą dla zakresu liczby losowej. Na przykład, jeśli użytkownik wpisze roll 6, bot powinien odpowiedzieć losową liczbą z zakresu od 1 do 6. Tu mamy to samo, tylko po angielsku. I tutaj mamy też zadanie kod index.js, w którym jest pokazane, jak ten kod napisać. I to są Wasze dwa zadania domowe, na których możecie sobie poćwiczyć.
Ja was, słuchajcie, zachęcam też do nie do stworzenia, tylko do założenia konta Magic Team, gdyż tam będę do każdego odcinka dawał też dodatkowe zadania. Pod koniec maja to myślę, że dopiero będzie dostępne, ale i tak możecie sobie wejść na stronę Magic Team i ją już sobie zapisać w ulubionych, gdyż tam właśnie będą się pojawiały dodatkowe zadania, dzięki któremu będziecie mogli polepszyć wasze programowanie. A więc ja wam dziękuję za uwagę. Lekcja pierwsza, słuchajcie, jest tutaj zapisana jako Lesson 1. Jest to początek tego odcinka, a więc końcówka odcinka będzie w Lesson 2. W Lesson 2 początku, więc tutaj widzimy, mamy jeszcze nowy plik o nazwie Example. To się też nie musicie martwić. To jest tylko po prostu pokazane, jak musi być stworzony tutaj plik NV. A więc ja wam dziękuję za uwagę. Ja jestem Merlin. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!